Afryka, Zambia, dzień 239. Ostatnie 15 minut w Zambii. Miasteczko przygraniczne, jest chaos. Teraz to i tak jest spokój, ponieważ jest wczesna godzina. Tanzania. No, już mnie zaczepiają. Pytają się, gdzie idę, chcą podwieźć, chcą sprzedać coś, walutę. Ja nie kupuję od lokalnych waluty. You are connecting. What? Are you connecting? Yes. Yeah. If you are connecting, you need to then step in. Yes, I know. Yeah. We have But guys, I make movies. Yeah. Leave me. Yes, I know. Okay. But I'm connection Tanzania. Yes. I'm going to Istanbul. Immigration. What? I'm going to Istanbul. Passport. I have passport. I know. I know everything. Guys, go away. All right, boss. Go away. Safe journey, boss. Okay, my friend. Okay, boy. No, widzicie, trzeba na nich czasem krzyknąć, żeby się odpieprzyli. A tu wiecie, okrążyli dookoła w trójkę i nie wiadomo, kiedy by włożyli jakieś ręce do kieszeni. Więc trzeba na nich porządnie krzyknąć i odchodzą. Wtedy jak krzykniecie, to wszystkie oczy są na nich i nie mają szans zrobić czegokolwiek. Ponieważ jeżeli biały krzyczy, to znaczy, że coś się dzieje. I wtedy wszyscy dookoła no się patrzą. Tak to wygląda z przodu. Wszystko jeszcze pozamykane. Chaos, motory, smród. Ale życie się zaczyna o poranku wraz ze wschodem słońca. Do zobaczenia po przekroczeniu granicy. Chociaż w sumie możecie pójść ze mną do tablicy. Teraz to powiem wam, że jest naprawdę spokój. Jest mało ludzi. Yes, good morning. I'm good. To będzie ogromna przyjemność przekroczenia granicy. Opuszczenia tych wszystkich męczących. No. Hey. No. Także widzicie. No jest tutaj dużo tych ludzi, dużo młodych. Każdy coś chce. A ty wiesz, co masz robić. Wiesz, gdzie masz iść. Więc nie są do niczego potrzebni. No trzeba się tylko odpędzać od nich. Niestety. No cóż, życie. Idę podbić pieczątkę opuszczenia Zambii. Uff, nareszcie ten dzień nastąpił. Coś pięknego. Zobaczymy, jaka będzie Tanzania. Europe. No. Zobaczcie, ile ich tu stoi. Wszyscy zaglądają, co robię. No. No. How in Tanzania? Yes. Take you a shilling. I chcą sprzedawać szylingi. Nie potrzebuję, bo idę do bankomatu. Także jest mi to w ogóle niepotrzebne. I'm good. I tu już macie Zambia. Welcome to Nakondo Tunduma. One stop border post. My friend, change kwacha dollar shilling. I don't need. You need? I don't have kwacha. Shilingi dollar. Shilingi dollar. Shilingi to kwacha. No.
Dobra kochani, przestaję chyba nagrywać, bo nie wiem czy tu wolno nagrywać. Już widzę, że wojsko stoi. Pozdrawiam. Dzień 239. Przekroczyłem granicę. Godzina jest 7:10. Niestety 40 minut zajęło wklepanie wszystkich danych. Ale dostałem pieczątkę, wszedłem, nie muszę się czekować. Opuszczenie jest 1 maja. Także jest super, jest naprawdę super. Jestem w Tanzanii. Idę ogarniać karty SIM. Idę ogarniać kasę. Także zobaczymy, co tu się wydarzy. Dzień pierwszy w Tanzanii. 1 lutego. Trzymajcie kciuki. Chaos, ale załatwiłem co miałem załatwić. Zarejestrowałem kartę SIM, uaktywniłem M-Pesa, czyli mobilne pieniądze, wpłaciłem na konto, więc mogę płacić telefonem. Mam też sporo gotówki, także powinno wystarczyć do Aruszy. Oby, zobaczymy. W każdym bądź razie przed Aruszą jeszcze na trasie powinny być bankomaty, a jak nie, to mam przyjaciela w Tanzanii, który ewentualnie może mi coś wysłać na telefon. Ja mu mogę wysłać na konto bankowe, a on mi może wysłać na konto mobilne. Więc ruszam. Wychodzę z tego chaosu. I chcę przejść około 20 km od granicy. No mam 5. No może nawet 22. Zobaczymy. Zobaczymy jak pójdzie, bo widzę, że idzie na deszcz. Tuktuki, jeden za drugim. Trąbią, zbrodzą. Trochę musiałem kółeczka tu zrobić. Pokazało mi bankomat w miejscu, w którym niestety go już nie ma. Ale udało się znaleźć jeszcze 2 inne. Także spoko. Trochę górzyście tutaj. Pokazuje mi 6500 metrów przewyższenia na całej trasie. A tutaj będzie dość sporo w samym miejscu. No chyba, że później się wypłaszczy. Zobaczymy. Dużo ludzi. I podobnie jak w Zambii. Zobaczymy co będzie dalej. Pierwszy dzień nie jest najgorszy, chociaż 1,5 godziny czekałem na rejestrację karty. Była pani muzułmanka, krzyczała na ludzi, też taka nerwowa, widać, że nie lubi swojej pracy. I nie była wcale szybka, po prostu jej się nie chciało. No, dobra, kończę, trzeba się orientować tutaj na tej mojej drodze do Aruszy.
powiem wam, że 100 km takim chaosem, w takim kurzu, piachą w powietrzu przy każdym przejechanym aucie, ciężarówce. No powiem wam, że warunki kiepskie, ale to się zmieni za 100 km, kiedy odejdę od MBI na lewo. Pójdę brzegiem rezerwatu przyrody przez wioski. Co prawda droga będzie szutrowa i widzicie, zajeżdżają tuk-tuki mi drogę. I stoi. Thank you very much. No. Podziękowałem mu, że zajechał drogę i stoi. I zobaczcie teraz, ciężarówka jedzie. Jest chmura kurzu, piachu w powietrzu. Muszę wstrzymywać oddech. No w nosie piachu będę miał sporo. ale spokojnie. Taki mamy klimat, taki mamy kraj. Może później, gdzie będzie tych mniej ciężarówek, będzie trochę lepiej. Ale pierwsze wrażenie super. Naprawdę super. Jest trochę ludzi, którzy mówią o Mzungu. Mało jest how are you. Bardzo mało. Nie wiem, za 3 razy może słyszałem na odcinku 12 km. Witają się inaczej. Witają się w języku Swahili. Habari, Mambo i Mzungu, czyli białas. No i niestety białas będzie dość często, ale do tego się przyzwyczaiłem już w Kenii. Tak jak w Zambii było how are you 100 razy dziennie, tak tutaj będzie Mzungu. No jest chaos, jest ogromny ruch. Ja myślę, że przejdę jeszcze z 10 km. Jest godzina 15, no to nawet nie przejdę 10 km. Mam zrobione 12, ale dużo czasu straciłem, 2 godziny straciłem na jedzenie. Ale siedziałem z bardzo fajnym, miłym kierowcą ciężarówki, który jedzie z Dar es Salaam na południe Zambii. I naprawdę bardzo fajna, taka rzeczowa, konkretna rozmowa.
to jest Afryka, więc nie liczmy na to, że wszystko będzie szło tak, jak byśmy chcieli.